Dzień dobry, serdecznie witam. Kolejna paczka ze sklepu Temu z rzeczami, które są bardzo ciekawe, które zaciekawiły mnie i postanowiłem je kupić i przetestować dla Was. A w ramach współpracy z Temu mam dla Was specjalny kod QR i specjalny kod, który umożliwi ściągnięcie aplikacji sklepu Temu na telefon komórkowy i kupienie wszystkich tych rzeczy, które pokazuję Wam dzisiaj, które pokazywałem Wam kiedykolwiek wcześniej lub będę pokazywał później w bardzo atrakcyjnych cenach. Te ceny widzicie na ekranie. W tej paczce są dwie rzeczy. Jedna dość duża. Zacznę od tej mniejszej. Ładowarka do akumulatorów, mająca bardzo wiele ustawień. Między innymi producent chwali się, że jest w stanie regenerować uszkodzone akumulatory. Ja mam dwa akumulatory z UPS-a, które uległy w krótkim czasie, bo 2 lat destrukcji i chętnie sprawdzę, jak ona sobie poradzi z tymi akumulatorami, na ile przywróci je do życia. Oczywiście ładując nią akumulator samochodowy, zwłaszcza w okresie zimowym, zapewnimy sobie bezpieczny odjazd spod domu. Test tej zaawansowanej ładowarki do akumulatorów z funkcją naprawy akumulatora polega na tym, że wziąłem akumulator żelowy, bo taki miałem, 55 Ah, już w bardzo słabym stanie, ale nie całkowicie zniszczony. Ładuję go teraz do pełna tą analogową ładowarką. Naładuję go do pełna, sprawdzę przy pomocy tego przyrządu, jakie ma oporności wewnętrzne, inne parametry. Następnie rozładuję go do poziomu 10 albo 10,5 V. To pomyślę jeszcze. Rozładowany w ten sposób akumulator naładuję do pełna tym urządzeniem z funkcją odzyskiwania naprawy akumulatora. Znowu go sprawdzę tym urządzeniem i rozładuję go do tego samego poziomu co wcześniej. Zobaczymy, ile uda mi się teraz amperogodzin wyciągnąć. Trwa ładowanie. Tak wygląda z oscyloskopu sygnał prądu stałego. Także nic ciekawego. Prawie linia prosta. Ale najważniejsze będzie rozładowanie, zobaczenie, ile ma pojemności tą metodą. Ustawiłem pobór 15 A, napięcie 11,89, ma się skończyć przy 10,5. No i na dole nam idą amperogodziny i watogodziny. Nie trwało to długo, nawet trwało bardzo krótko. 9,459 amperogodziny, 108 watogodzin. Tyle udało się z tego akumulatora wyciągnąć, co nie jest dziwne, no bo widzieliście, jakie miał parametry, jeżeli chodzi o badanie go testerem. Zobaczmy teraz, co się stanie, jak go naładujemy tym innym, podobno lepszym sprzętem. Tak wygląda charakterystyka napięciowa. Widzicie, są takie jakieś impulsy. Sprawdźmy, jak zmienimy tryb na ręczny. Nie, one nie uległy zmianie. I zobaczmy jeszcze jedną rzecz. Dajmy prąd AC. To samo jest, nie ma różnicy. I czy oglądam to prądem DC, czy prądem AC. Ale na pewno różni się od tego normalnego prostownika, który ładowałem za pierwszym razem. Ładowanie się zakończyło, nawet dość szybko się zakończyło, a dokładnie pali się ta lampka, która mówi, że jest koniec ładowania, bo tu jeszcze idzie mi 1,1 A, ale to jest bardziej podtrzymujący prąd. Co tu jest ważnego? Jeżeli to przełączę, to zwiększę napięcie. Teraz mamy 14,6, a możemy doprowadzić do
tu 7 V, ale tego nie będziemy ruszali. A tutaj jest zmiana prądu. Mniejszym prądem ładuje akumulatory motocykli, większym prądem samochody. Wynik testu i pora na test pojemności. Do 10,5 V zakończone rozładowanie 7 A,758. A tu mamy w tej wersji zwykłej, czyli temat jest zakończony ładowarki. Na pewno nie poprawiła pojemności stanu baterii tego trupa. Druga rzecz, drugie pudełko. Tutaj muszę powiększyć otwór. Bardzo chciałem to mieć i to przetestować. To jest, a to nawet nie widać z tej strony, jest. Zobaczcie. To jest duża stacja meteo. Duża stacja meteo po pierwsze posiada w sobie system, który mierzy siłę wiatru, kierunek wiatru, ilość deszczu. Stacja nadawcza ładowana jest przez panel słoneczny. Nie musi być podłączona do prądu, ale chyba może. Temperaturę. Do tego mamy odbiornik, który nam te wszystkie rzeczy pokazuje na bieżąco. Dzięki temu na przykład możemy zobaczyć, czy siła wiatru, która jest u nas, jest na tyle dobra, że możemy założyć sobie wiatrak, możemy założyć sobie elektrownię wiatrową. Wszystko wydaje się spakowane w tak bezpieczny sposób. Jedyne ryzyko, że przy wyjmowaniu ja to mogę uszkodzić. Takiej wielkości jest monitor. A, to się wysunęło nawet bezpiecznie. Coś tam się w środku porusza. Możemy wypoziomować już teraz. O, widać jak to działa. Stacja meteo zamontowana. Jedyna rzecz, którą trzeba pamiętać, to musi być skierowana w kierunku północnym. Dzięki temu mamy informację prawidłową o kierunku wiatru. Odległość od domu, w moim przypadku jakieś 30-40 metrów, plus domu pewnie z 10 albo 15 metrów do odbiornika. W instrukcji napisane jest, że do 100 metrów sygnał dochodzi. Montaż jest bardzo prosty, jest bardzo dużo opcji. Ja wykorzystałem tą, że przyczepiłem go do poziomej powierzchni. Tutaj też przykręcamy, żeby nam to nie kręciło się w osi. Panele słoneczne doładowują, dają energię w czasie pracy. Mamy siłę wiatru, kierunek wiatru, temperaturę, ilość wody, poziomicę na wszelki wypadek, żeby wiedzieć, czy zmontowane dobrze, wilgotność. To pewnie jest nadajnik, ale nie wiem. No, także będę mógł zobaczyć, jak bardzo, jak często u mnie wieje, ale zobaczcie, no, nie kręci się. Widzicie, że roślinki się ruszają, a ta siła wiatru jest naprawdę bardzo, bardzo słaba. Gdybym tutaj miał jakiś wiatrak postawiony, to musiałbym go naprawdę wysoko stawiać, żeby mieć jakiekolwiek szanse na to, żeby się kręcił. Stacja meteo po kilku dniach pracy. Jeżeli nie korzystamy z przewodu zasilającego z USB, to wtedy obraz nam się wygasza. Musimy od góry kliknąć, żeby się zapaliły żaróweczki. Wtedy korzystamy z baterii, a jeżeli mamy podłączone tak jak teraz, cały czas widzimy jasny obraz. Aktualnie widzimy, z jakiego kierunku wieje wiatr, jakie była ilość opadu deszczu, pogodę. Te dane są aktualnie zbierane, ale z boku są też przyciski, które umożliwiają nam pewne zmiany. To są opady deszczu, z jakiego okresu te opady, czy jeden dzień, czy z 7 dni, ile milimetrów wody im spadło, z miesiąca, z roku i od początku, od kiedy jest włączone to urządzenie.
Wyższy klawisz, przycisk mówi nam o sile wiatru i też mamy prędkość. Tutaj mam dane tylko z kilku dni, w związku z tym klikając dalej nie mam średnich z tygodnia, miesiąca, roku. Temperatura, najniższa, najwyższa, wilgotność. Też te dane możemy uzyskać. Regulację jasności obrazu. Możemy mieć 4 zewnętrzne termometry. A to jest ten klawisz. Pierwszy, drugi, trzeci termometr. Tego nie mam oczywiście. No i ogólnie jedno urządzenie i pokazujące nam sytuację z tego termometru. Za chwilę się uruchomią pozostałe dane. Bardzo wygodne, bardzo ładne. Możemy powiesić na ścianie. Warto wiedzieć, jaka jest pogoda, jaka będzie pogoda. Temperatura rośnie. Aha, bardzo ważne. Myślałem, że to urządzenie jakby działa w sieci Wi-Fi i można byłoby podłączyć się do niego poprzez komputer, przez instalację domową, internetową. Niestety nie. To jest zamknięty system. Nie możemy dostać, przynajmniej ja tego nie umiem zrobić, żeby można było korzystać z danych. Opakowane w taką poduszkę powietrzną. Urządzenie, które jest teraz bardzo potrzebne i przydatne, bo jest to automatyczny rozrusznik do samochodu. W przypadku, kiedy mamy słabszy akumulator, albo z jakiegoś tam powodu uległ on mocnemu rozładowaniu, są silne mrozy, wystarczy, że podłączycie to urządzenie do akumulatora i on da Wam tyle energii, że ruszy rozrusznikiem i zapuści Wam samochód, a tym samym już auto naładuje akumulator. Wspomaganie rozrusznika samochodowego. W przypadku sytuacji, kiedy potrzebujecie więcej energii, możecie tego użyć. Możecie też użyć tego jako latarki. Nawet w ciągu dnia widać. Podłączamy, czyli tak, pierwsza rzecz, ładujemy to z gniazdka, tutaj, ładujemy to przez USB typu C. Możemy też korzystać jako powerbanka. Mamy 2 wyjścia typu A, dużej mocy i tradycyjne. I to jest bardzo przydatne jako powerbank, ale najciekawszym elementem jest zaczęło migać i w tym momencie możemy z niego wyciągnąć aż 2000 A chwilowego impulsu, który umożliwi nam awaryjny rozruch samochodu. Nic więcej nie musimy robić. Wkładamy, odpinamy od klamry samochodu i w czasie, kiedy nam to mruga, uruchamiamy auto. Kolejna rzecz, też bardzo potrzebna w zimie, jesienią, ale nie związana z samochodami. Mały, indywidualny filtr powietrza. Niestety żyjemy w takim miejscu na świecie, gdzie musimy dogrzewać się przy pomocy pieców. Często są to piece węglowe, kominki i zapylenie wokół nas jest bardzo wysokie i takie urządzenie postawione koło komputera, koło miejsca, gdzie my siedzimy lub koło łóżka, w którym śpimy, powoduje, że mamy dużo czystsze powietrze, oddychamy czystym powietrzem, budzimy się bez bólu głowy. Warto coś takiego mieć, a zwłaszcza, że to jest bardzo małe i dzięki temu naprawdę bardzo wygodne w zastosowaniu. Najważniejsze jest to, czyli filtr, przez który powietrze przechodzi. Wkładamy go do takiego kosza.
Od góry zakładamy tą część. To musi szczelnie wejść. Zasilane jest z tej strony. Uruchomiło się. Teraz start. Są 3 tryby pracy. Pierwszy tryb, tutaj to świeci nam na kolor niebieski, dość cichy. Drugi tryb pracy, dużo szybszy wentylator, bardziej nam przechodzi powietrze przez filtr, filtrowane jest. I ostatni, trzeci tryb pracy, to jest ta sama prędkość co przy pierwszym przypadku, ale zgasła nam tutaj ta niebieska lampka i jest powietrze jonizowane. Chyba jony są wysyłane w powietrze. Wygodne, można postawić przy biurku, można postawić koło miejsca pracy, można postawić przy łóżku, aczkolwiek w nocy ten hałas raczej nie pozwoli Wam usnąć. Nawet na tym najniższym trybie, wyłączyłem, hałas jest taki przeszkadzający w spaniu na 100%. Ale zostawiając go w salonie czy w innym miejscu, na pewno oczyścimy swoje powietrze.